3 motocyklistów. 9 dni. 3500 kilometrów. Zapnijcie pasy. Pora odczarować najmłodszy kraj na naszym kontynencie. Pomysłów, gdzie chcemy pojechać, było kilka, ale zdecydowaliśmy, że wybierzemy po prostu najgłupszy z nich, czyli Kosowo. O Kosowie nie wiedzieliśmy za dużo. W zasadzie nie wiedzieliśmy o nim nic poza tym, że podobno jest tam niebezpiecznie. Słyszałem też, że Kosowo jest serbskie. Czy jest to prawdą? Niedługo przyjdzie nam się o tym przekonać. Plan wyjazdu zakłada spędzenie 3 dni w Serbii i 2 dni w Kosowie. Naszym głównym celem jest przejechanie się po najpiękniejszych drogach tego regionu oraz oczywiście spróbowanie lokalnej kuchni. Plan na pierwszy, a zarazem najgorszy dzień wyprawy to tranzyt z Warszawy do Budapesztu. Dystans do przejechania to ponad 800 km, no ale w końcu jesteśmy wypoczęci, nie powinno być tak źle. Do Budapesztu mieliśmy jechać przez Kraków, totalnie omijając Czechy, a już w Warszawie nasz nawigator, Paweł, poprawił zjazdy i zamiast na Kraków pojechaliśmy na Katowice. No nic, nigdzie nam się nie śpieszy, to w końcu wakacje. Wiem, że jesteście ciekawi, co spowodowało taki korek. Proszę was chwilę niepewności. No dobra, już widać. Nic specjalnego, dzwoń jak dzwon. Jedziemy dalej. No nareszcie, wyjeżdżamy z Polski. Od teraz zaczyna się prawdziwa przygoda. Do Czech zawitaliśmy tylko na chwilę i już wjeżdżamy na teren Słowacji. A na Słowacji nasze drugie tankowanie i już pierwsza usterka. Tomkowi opadł kask i forysowała się blenda. Oby to była nasza ostatnia usterka w tej trasie. Do Budapesztu dojechaliśmy już po zmroku. Dupa trochę boli, ale nie ma dramatu. Dobra. Ile? No i 850? jesteśmy. Ja mogę zobaczyć ile. Ile? Dokładnie 820. No i oczywiście, nie minęło nas też zimne piwko. Wybór śniadania na Węgrzech jest arcyoczywisty. Kierujemy się na langosza. Jakby ktoś nie wiedział, langosz to tradycyjna węgierska przekąska. To taki wytrawny pączek, który standardowo okraszony jest śmietaną i masą żółtego sera z kategorii raczej tych podłych. Ja zamiast śmietany wybrałem ketchup, też podły. Ach, jakie to było dobre. Pora ruszać. Dziś do przejechania jedynie 400 km. Podchodzimy do tego dystansu z optymizmem, bo cała droga prowadzi autostradami. Co prawda mamy ich już dość, ale chcemy w końcu wyjechać z Eurokołchozu. Naszym celem jest Belgrad, stolica Serbii. Belgrad przywitał nas typową kuchnią bałkańską, czyli mięso z mięsem poganiane mięsem, a raczej w naszym przypadku piwem. W Serbii język angielski nie działa, ale działa to język polski. No ale co nam po tym polskim, skoro menu napisane z cyrylicą? Jedno co nam zostało, to poprosić po polsku o losową dyskę, czego tam mają na 3. Tym razem wyszło znakomicie. Poza kuchnią Belgrad nas niczym nie zachwycił. Ot, typowe wschodnioeuropejskie postkomunistyczne miasto. To prawda. Tak, też chodzimy, jakby ktoś się pytał. Dużo jest. Zwiedzamy, tak. Nie tylko piję piwo. Następnego dnia z Belgradu ruszamy w kierunku Parku Narodowego Tara, który jest jednym z 5 parków narodowych Serbii. Ale zanim wjedziemy na jego teren, zaplanowaliśmy śniadanie-obiad wyjątkowym dla Polaków w miejscu. Jest to restauracja Coffee Corner w miejscowości Waljewo, w której Polacy jedzą za darmo. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tego nie sprawdzili. Faktycznie, już na wejściu widniał napis, że Polacy jedzą tu za darmo. Weszliśmy tam jak gdyby nigdy nic i zamówiliśmy najpotężniejsze pozycje w menu. No przecież to niemożliwe, że możesz wejść, zamówić co chcesz i wyjść bez płacenia. It really is like that? Yes, everything okay. Really? No. Tip for you. Jak wielkie było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że tak dokładnie jest. Pewnie zachodzicie teraz w głowę, czemu tak? Otóż rachunek zapłacił za nas 100 lat temu dr Ludwik Hirschfeld. Był on polskim lekarzem, który przybył do Wiliewa podczas I wojny światowej, aby walczyć z epidemią tyfusu. Na tyle zaimponowało to właścicielowi restauracji, że postanowił on czcić jego pamięć w ten wyjątkowo smaczny sposób. Po zapchaniu kichy najlepszym, bo darmowym jedzeniem, kierujemy się w stronę rzeki Driny, która zaprowadzi nas dalej do wspomnianego wcześniej Parku Narodowego, w którym planujemy kolejny nocleg. Po drodze zatrzymujemy się jeszcze po zakup domowej rakii o smaku miodowym.
Po wjechaniu na teren parku i już nie symbolicznej opłaty, w końcu, pierwszy raz na tym wyjeździe, dane nam jest pojeździć po górskich drogach. Asfalt może nie jest najlepszy, ale przynajmniej na każdym zakręcie znajduje się warstwa śliskich kamyczków. Domek, w którym spędzimy noc, położony jest nad całym jeziorem zaobińskim. Nazywane jest ono klejnotem Tary i leży w samym środku owego parku narodowego. Ogólnie miejsce jest ładne, ale nadal jest to środek serbskiego lasu, a od najbliższego sklepu jest 20 minut jazdy motocyklem. Wieczorem pozostaje nam tylko wypić zdrowie doktora Hirschfelda. Zdrowie pana Ludwika Hirschfelda, który dzisiaj nas nakarmi. Dobre to jest. Pytanie. Dobre pytanie. Dzień czwarty zaczynamy serią niefortunnych zdarzeń. Rano, aby nasmarować łańcuch, postawiłem motocykl na nóżce centralnej. Niestety ziemia okazała się zbyt miękka i po kilkunastu minutach motocykl zapadł się i przewrócił, rywając lusterko o motocykl Pawła. Na szczęście wśród naszej trójki cała trójka jest mistrzami druciarstwa i lusterko udało się przymocować na czytytki i różnego rodzaju taśmy. Nie ujechaliśmy daleko, nim los po raz kolejny rzucił nam kłody pod nogi, a raczej stertę kłód, na których zaparkował Paweł, nie wyrabiając się na jednym z ciasnych zakrętów, nadal na terenie Parku Narodowego. Tym razem zniszczeniu uległa dźwignia hamulca. W zasadzie tylko się wygięła, ale próba wyprostowania skończyła się jej urwaniem. Pamiętacie, co mówiłem wam o trójce druciarzy? Tutaj też w ruch poszły trytytki, tym razem przy akompaniamencie wstawek z drewna. Tyle się wydarzyło, a ja wam jeszcze nie powiedziałem, dokąd jedziemy. Naszym dzisiejszym celem jest miasto Nowy Pazar, a.k.a. Nowy Pazur, od którego już tylko krok będzie dzielił nas od Kosowa. Przejeżdżając przez serbskie wsie i miasteczka, nie da się nie zauważyć specyficznych, obleganych przez lokalsów konstrukcji. Są to zadaszone drewnianym parasolem stoliki, które zawsze są musiane morzem butelek. Zawsze, kiedy patrzę na ludzi walących browary w środku dnia, w środku tygodnia, zadaję sobie pytanie, gdzie ja w życiu popełniłem błąd? Jeszcze tylko krótka pauza na standardową szamę, czyli deska losowych mięs i wjeżdżamy w góry Golija. Pierwszy raz napotykamy lekkie trudności terenowe w postaci dróg bez asfaltu, ale na szczęście to tylko krótkie odcinki. Na szczycie gór krótka przerwa na dronowanie i podziwianie widoków. Nie mamy za wiele czasu, niedługo zacznie się ściemniać, a my chcemy jak najszybciej zakończyć ten pechowy dzień. Niestety nie wziąłem kamerki na wieczorną przechadzkę po Nowym Pazurze, a szkoda, bo to pierwsze, a zarazem ostatnie miasto w Serbii, które nas oczarowało. Wpływy muzułmańskie są tu ogromne i może właśnie ta odmienność nas tak zainteresowała. Przyjeżdżając do tego miasta nie wiedzieliśmy, że jest ono muzułmańskie, więc kompletnie nie byliśmy na to przygotowani. Może i nawet dobrze wyszło. Przerwa z alkoholu powinna wspomóc regenerację Pawła po parkowaniu na poboczu. Kolacyjka taka. Tutaj jest burasek. Paweł już tutaj kolę rozporządza. Nie pijemy dzisiaj alkoholu. Nie pijemy alkoholu, jesteśmy w muzułmańskim mieście, które podobno jest miastem z wpływami bośniackimi. Dlatego nie ma alkoholu. Ale jest cisza. No, jest cisza, więc jakoś sobie radzimy. No i w końcu nadszedł ten dzień. Dziś dowiemy się, czy Kosowo jest serbskie. Nie będę wchodził w szczegóły historyczne, ale ogólnie Kosowo nie lubi się z Serbią, więc spodziewamy się, że przejście graniczne między tymi państwami będzie strzeżone niczym oryginalna receptura na skrzydełka w KFC. Nic bardziej mylnego. Przejście graniczne to mała kanciapa, w której trzeba zakupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne i tyle. No dobra, jakieś dodatkowe zabezpieczenia wewnątrz kraju? Wojskowi na każdym kroku? Też nie. Jeden co udało mi się znaleźć, to jakiś mały, chyba wojskowy obiekt przy drodze, który właśnie widzicie na ekranie. Z przejścia granicznego kierujemy się bezpośrednio do miasteczka Peja. Mam nadzieję, że życie nie jest tam takie, jak śpiewał pewien Ryszard o takim właśnie pseudonimie artystycznym. Ten dzień miał być lajtowy, więc jedyne zwiedzanie zaplanowane na dziś to wizyta w kanionie, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Peja. Także tylko szybka przerwa na kawkę i czym prędzej atakujemy wykute w skałach drogi, żeby wieczorem mieć czas na zanurzenie się w kosowskiej kulturze. Masz muchę. Masz Krzysiu, muchę Tutaj na gdzieś? środku obiektywu. Chrzanisz. Nie, roztarłem tylko muchę. A miałem nagrać, że nasza typowa kawka, czyli kawka i energetyk dla mnie.
Trzeba przyznać, że kanion zrobił na nas wrażenie. Z jakiegoś powodu wszystkie kaniony, w których byłem, robiły na mnie wrażenie. Prawdopodobnie to efekt skali, że jesteś tak blisko czegoś tak dużego, co tylko zostało stworzone przez naturę. Ale będąc już przy temacie wrażeń, to dobry moment na podzielenie się z wami moimi pierwszymi wrażeniami z Kosowa. Pierwsze zaskoczyło nas na samym początku jakość dróg, które są zdecydowanie lepsze niż te w Serbii. Drugie to wszechobecne reklamy piwa, a jakże, o nazwie Peja. Przecież to miał być kraj muzułmański. Póki co nie widzieliśmy żadnych kobiet w burkach, ba, nawet w hijabach. Jakbyśmy nazwali w Polsce, wierzący niepraktykujący. Z absencją u nich jest tak, jak u nas z stosunkową przemałżeńską. Niech sobie tym zaprząta głowy. W takim razie na co im była ta wojna na tle religijnym? Nie mam pojęcia. Dobra, koniec kanionu zdobyty. Pora wracać do miasta, ogarnąć nocleg i sprawdzić jak smakuje Peja. Trzeba przyznać, że nocleg mieliśmy w wyjątkowym miejscu, bo na bazarze. Wyjątkowo znaleźliśmy też knajpę. Jedzenie, jak to na Bałkanach, było świetne, a od tego szeroki był rakii. Jak mi przykro, że polskim najpopularniejszym destylatem jest wódka z ziemniaka. Jakim cudem napój ziemniaka ma być smaczny? Smaczne są napoje z owoców. A właśnie rakija to destylat owocowy. I nie mówcie mi, że w Polsce to nie tylko ziemniaki, ale też wódki ze zboża. Już widzę jak woicie kwas chlebowy od soku owocowego. Dobra, koniec narzekania. Nowy dzień, nowa przygoda. Dziś kierujemy się do stolicy Kosowa, Prisztyny. Po drodze planujemy przejechać przez najwyższe pasmo gór w Kosowie. Ale zanim to, najpierw śniadanie i pis do stomatologa na bazarze. Tak, dosłownie, nie zmyślam. W budzie na kosowskim bazarze. Gdzie jesteśmy, teraz nie to zmagać jeszcze. No, jesteśmy u dentysty, no. Posypały się plomby na wybojach. Tam wjechał w dziurę, plombę i musimy łatać, no. Tak jest. Kierując się w stronę górskich serpentyn, zatrzymujemy się po drodze zobaczyć jeden z serbskich monasterów na terenie Kosowa. Monaster ten to nie jest jakaś tam byle katedra. Największa średniowieczna budowla tego typu na Bałkanach. Do tego została ona wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest pyte stara, a wjazd do niej pilnuje wojsko ONZ. I to pilnuje w sposób dosłowny. Aby tam wejść, trzeba okazać swój dowód osobisty, następnie czekać kilka minut, aż wojskowi dostaną potwierdzenie z jakiejś tam centrali, że nie jesteśmy terrorystami. Okazuje się, że praktyka ta ma jakieś uzasadnienie. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza odnotowano 5 dużych zamachów na ten monaster. Wiecie, nie jestem wielkim znawcą fresków. Dla mnie kto widział jeden stary kościół, widział wszystkie stare kościoły. To co mnie interesuje w takich miejscach to nie malunki na ścianach, a aspekt kulturowy tego miejsca. A ten tu jest naprawdę ciekawy. Od zapewne mieszkającego tam mnicha dowiedziałem się, że na środku klasztoru znajduje się trumna świętego Stefana. Gość został pochowany jakieś 700 lat temu, a do dziś jego ciało się nie rozłożyło. Powiedziałem mnichowi, że nie wierzę, żeby pokazał zdjęcie. No i wiecie co? Pokazał. Faktycznie, ciało było całe. Ale nie powiedziałbym, że w ogóle się nie rozłożyło. Jest cały czarny jak węgiel, a zgaduję, że król Stefan czarny za życia nie był. No nic, nadal jest to imponujące. Do tego grób ten jest otwierany podczas większych uroczystości, a zwłoki pachną kwiatami. Pokaż kanapeczkę. Dobra kanapeczka. A nie jest mała kanapeczka. Wiem, zmiana tematu ze zwłok na jedzenie jest dość brutalna, ale nie mogłem pominąć naszego następnego stopu. Zatrzymaliśmy się w miejscowości Prizren, żeby przeczekać kiepską pogodę. W poszukiwaniu schronienia przed deszczem wyszliśmy do pierwszego lepszego kebaba. Ale nam się trafiło. Nie przesadzam, to chyba najlepszy kebab jaki w życiu jadłem. Zamiast kuli mocy pyszne cebapy, a to wszystko zapiekane w bułce z chili, majstersztyk. No i tak czekaliśmy, aż w końcu się poddaliśmy i pojechaliśmy w deszczu. W zasadzie długo w nim nie jechaliśmy, no ale nie musi dalej padać, żeby czuć na sobie wcześniej przemoczone ubrania. Na szczęście świetna droga z pięknymi widokami zrekompensowała to w całości. W takiej już raczej średniej pogodzie dojechaliśmy do Prisztyny. Zwiedzanie zaczęliśmy od Narodowej Biblioteki Kosowa. Jest to niewątpliwie architektoniczna wizytówka tego miasta. Dach budynku pokrywa 99 kopuł stylizowanych na tradycyjne albańskie nakrycia głowy, a ścianę budynku pokrywa metalowa siatka. Możemy zrobić sondę uliczną. Kosowo je. Kosowo je. No. A Oskar mówił, że Serbia. Ja nie wiem. Oskar. Będzie byłeś, Oskar. To ja, Krzysztof z przeszłości, mówię do ciebie w tym filmie. Byłeś w błędzie. Jesteś. A no jesteś w błędzie. I w zasadzie to dobra pora, żeby rozprawić się z pytaniem zadanym na samym początku filmu. Ostatnie z powiedzieć o Kosowie to to, że jest serbskie. Po pierwsze, ludzie mieszkający tu identyfikują się jako Kosowianie, a nie Serbowie.
Jeśli z jakiegoś powodu nie mogliby być niepodlegli, na pewno woleliby przyłączenie do Albanii. Tu język serbski, nawet z turysty, nie jest mile widziany. Kosowian i Serbów dzieli bardzo dużo, a głównie ich mentalność. Różnicę tę porównałbym do Polski i Białorusi. Serbia otwarcie utrzymuje bliskie relacje polityczne i gospodarcze z Rosją. W sumie porównanie Serbii i Białorusi w obliczu ostatnich wydarzeń jest bardzo celne. To jedyne dwa kraje europejskie, które nie potępiają inwazji Rosji na Ukrainę. No i tak sobie ta Serbia żyje pod rosyjskim butem, tworząc wyjątkowy skansen bloku komunistycznego, w którym nawet nigdy nie była. A Kosowo? To inna bajka. Tu jest Europa. To tu to tam widać, że Unia Europejska i jej stany sypnęły groszem. Jest czysto, spokojnie i o dziwo nowocześnie. Nie dość, że płatność kartą jest prawie wszędzie, to do tego walutą jest euro. Naprawdę nie mam pojęcia, czemu Kosowo ma tak złą prasę. Ba, w niektórych aspektach Kosowo wyprzedza Unię Europejską. Na przykład we wszystkich sklepach jest obowiązek wskazania obok ceny produktu kraju jego pochodzenia. Pewnie wprowadzili to, żeby nie kupować przypadkowo serbskich produktów, ale mi to się podoba. O ile nie zwam się wielkim patriotą, to mając wybór kupić produkt polski o podobnej jakości i cenie co zagraniczny, zawsze biorę ten polski. No dobra, ale żeby nie było tak idealnie, widać, że ludzie tu nie mają za dużo kasy, jest jeszcze dużo do nadrobienia względem zachodu Europy. Jednym z takich smaczków jest element animalny, czego przykładem może być spotkanie krów w centrum 5. największego miasta w Kosowie. Ale wracając do Prisztiny, mamy okazję spróbować tu lokalnego dania, którym jest paprykowana kiełbasa w śmietanie. Tłuste to było niesamowicie, ale nie powiem, smaczne. W ogóle w temacie papryki, Kosowo, jak każde inne bałkańskie państwo, stoi papryką. Nawet nie bałkańskie. Wszędzie na południe od Polski znajdziemy paprykowane kiełbasy. Węgrzy mają swoją kolbaszę, Włosi induje, Hiszpanie chorizo, a Polska? Sucha krakowska popijana wódką z ziemniaka. Losie, gdzie ja się urodziłem? Obiecuję, to już koniec moich wywodów kulinarnych, a w zasadzie powoli koniec całej przygody. Po wyjechaniu z Prisztiny kierujemy się w stronę domu. Pierwszy nocleg po drodze mamy w Nowym Sadzie. Miasto to nie oferowało nic poza tanim noclegiem i byciem idealnie po drodze. No i tutaj zaczęła się psuć pogoda. Całe szczęście, że dopiero teraz. Trasa z Nowego Sadu do litewskiego Mikulaszu, gdzie mieliśmy kolejny nocleg, była fatalna. Najpierw na granicy z Węgrami złapała nas ulewa. I to taka nie byle jaka. Wszystko przyłączone do suchej nitki. Standardowa kołże na jajcach, czyli dla tych niewtajemniczonych, woda zbierająca się między bakiem a udami. Trochę się podsuszyliśmy na stacji benzynowej, ale nawet nie było jak się przebrać, bo było tak zimno, że mieliśmy na sobie wszystko co się dało. Ja pod kurtkę motocyklową miałem jeszcze drugą, normalną kurtkę, a pod nią jeszcze 2 bluzy. A Paweł? Zobaczcie sami. Jak ciepło było? No spoko. Luzik. Aż mi tak gorąco pod tymi kurtkami, bluzą i jeszcze... Teraz uwaga, będzie unboxing. Zdjąłem już kurtkę. Kurde. Kurtkę z ceratą. Teraz czas na unboxing części dalszej. Czary-mary! A jeszcze masz płatwinkę. Ty masz warstwę ode mnie więcej. To się nie liczy. Nawet nie spociłem. Ostatni dzień zaczęliśmy od pysznego śniadania w liptowskim Mikulaszu, ale wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy dzień. Polska, jak zawsze, powitała nas polską pogodą. Rano było zaledwie kilka stopni na plusie, a dalsza część dnia była pod znakiem coraz większego zachmurzenia, które finalnie skutkowało deszczem. Kiedy wróciłem do domu, byłem tak przemarznięty, że ciekawości nie mierzyłem temperatury swojego ciała. Bezdotykowy termometr jednak nie pokazał temperatury, bo odczyt był poza skalą. Na szczęście przywiozłem ze sobą torbę ostrej kosowskiej papryki, żeby się rozgrzać.